Guten Tag, Hoyer, z tej strony Wojciech i witam Państwa w mojej audycji audiowizualnej, w której mam do przedstawienia Państwu poradnik do dodatku Dynamic Parent do Blendera, dzięki któremu możemy zrobić animację chwytania kubka w dłoń, rzucania się śnieżkami i innych animacji polegających na chwytaniu przedmiotów przez postać. Zacznijmy od procedury instalacji i tego, skąd pobrać ten dodatek. Jak sami Państwo widzicie, ten dodatek jest dostępny do pobrania za darmo na GitHubie. Mamy tutaj opis tego dodatku, Dynamic Parent is an add-on for Blender, bla bla bla. Mamy tutaj wymagania, jak sami Państwo widzicie, ten dodatek wymaga wersji Blendera 2.83 albo nowszej, w moim przypadku jest to wersja 3.2.2, czyli najnowsza na moment nagrywania tego filmu, także nie powinno być raczej problemu z działaniem tego dodatku. Mamy tutaj jeszcze instrukcję instalacji, coś tutaj jeszcze, ale ja już pokazuję, jak pobrać ten dodatek i go zainstalować. Wchodzimy w zakładkę Releases, czyli zakładkę, w której mamy wszystkie wersje tego dodatku. Mamy tutaj wersję 0.51.0, 0.52.0 i wersję 1.0.0, czyli najnowszą. I tutaj mamy 3 pliki, natomiast interesuje nas ten pierwszy, Dynamic Parent v1.0.0 zip. Jest to, proszę Państwa, dodatek, natomiast reszta to są kody źródłowe. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć, jak ten kod wygląda, to może sobie ten kod ściągnąć i zobaczyć, jak ten kod wygląda. Ja wcześniej ściągałem ten plik i zajrzałem do środka, aczkolwiek nie rozumiem zupełnie, co tam jest napisane, jak to wszystko funkcjonuje. Nigdy nie uczyłem się Pythona, ale nieważne. Dobra, pobieramy ten pierwszy plik i teraz wchodzimy w Blendera. Wchodzimy w zakładkę Edit, Preferences, zakładka Add-ons, Install i wybieramy nasz dodatek Dynamic Parent v1.0.0 zip, Install Add-on, zaznaczamy ten tutaj kwadracik i Save Preferences i wszystko gotowe. Mamy tutaj nasz dodatek i możemy działać. Przejdźmy teraz do meritum, czyli jak używać tego dodatku, jak sprawić, żeby nasza postać chwyciła w naszym przypadku krótkofalówkę. Jak sami Państwo widzicie, przygotowałem wcześniej początkową animację, w której jak widać postać się pochyla, żeby chwycić tą krótkofalówkę. Ja jeszcze dopowiem, że w tym filmie chciałbym skupić się stricte na dodatku, a nie procesie animowania postaci, bo zakładam, że każdy ma swoją postać do animowania, plus każdy może mieć też inną postać, czy byt z innym rigiem i tak dalej, wiadomo. W każdym razie, jak widać, animacja zaczyna się standardowo od klatki numer 1, póki co kończy się na klatce numer 19. I teraz ja chcę, żeby w 19 klatce postać chwyciła tę krótkofalówkę i coś z nią zrobiła. Na przykład ją obejrzała niczym broń w Counter-Strike'u, tak? Co w takim razie robimy? Pierwsze co robimy, to zaznaczamy część, do której ma być przyczepiona krótkofalówka. W naszym przypadku będzie to lewa żółta rączka tej oto minifigurki z logotypem pewnej znanej stacji benzynowej. Chwytamy pierwsze zaznaczenie rączka, drugie zaznaczenie, jako drugie zaznaczenie zaznaczamy model krótkofalówki. I teraz wciskamy N, pojawia nam się menu i tu oczywiście mam inne dodatki, ale zaznaczamy Dynamic Parent, klikamy Create i teraz, jak sami Państwo widzicie, na timeline'ie pojawiła się nowa rzecz i teraz jak sobie na przykład przejdziemy do klatki numer, no niech będzie 50 i teraz pochylę postać, no proszę bardzo, jak sami Państwo widzicie, trzyma teraz krótkofalówkę, dodam keyframe i teraz proszę spojrzeć, jaka magia się tutaj właśnie wydarzyła. O, jak sami Państwo widzicie, puszczę jeszcze raz, nasza postać od klatki 19 chwyciła naszą krótkofalówkę. Ok, a więc zrobiłem na szybko animację, w której postać, jak sami Państwo widzicie, podnosi krótkofalówkę i ją sobie ogląda. I teraz chcę, żeby w klatce numer 180 postać odłożyła, no w sumie technicznie już odłożyła, ale żeby w tej klatce ręka odłączyła się, w cudzysłowie mówiąc, od krótkofalówki. A więc co robimy w tym przypadku? Zaznaczamy pierwsze zaznaczenie rączka, drugie zaznaczenie krótkofalówka, wchodzimy w menu Dynamic Parent i klikamy Disable. I teraz technicznie te części ciała są odłączone. No i teraz
tak, jeszcze tutaj dodam keyframe do całego riga i teraz odchylamy naszą postać i technicznie wszystko powinno być git. Dodamy keyframe do kości i nasza animacja jest gotowa. Teraz nic się tutaj nie psuje, jak sami Państwo widzicie. No i to wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że poradnik się przydał i mam nadzieję, że wszystko klarownie wyjaśniłem w tym filmie. To wszystko na dziś, żegnam.